to jest smutna historia, ale to też jest bardzo ważna lekcja dla nas. No to jest taka najsmutniejsza historia z minionego roku. Jakbyśmy mieli podsumować to, co się wydarzyło, to jest rzecz, która dotknęła mnie osobiście najbardziej i tego typu doświadczenia niezwykle skutecznie uczą cię pokory. My możemy czytać mnóstwo książek, wiesz, inspirować się filmami na YouTubie, ale każdy kontekst danego miejsca jest inny i w każdym miejscu, gdziekolwiek byś nie działał, będziesz miał trochę inny zestaw problemów, trochę inny zestaw wyzwań, z którymi musisz się zmierzyć i też trochę inny zestaw takich traumatycznych przeżyć i lekcji, które musisz odrobić, żeby faktycznie zrozumieć to miejsce i stać się jego częścią w pełni. Więc to uczy pokory niesamowicie. Mieliśmy tutaj stado blisko 50 kur, rozdzielone na dwa mniejsze stada. Jedno było trzymane tutaj, drugie w naszej cieplarni geodezyjnej. Podczas wiosennej nawałnicy ta cieplarnia została uszkodzona, musieliśmy zrezygnować z przetrzymywania kur w tamtym miejscu. No i wtedy straciliśmy jedną część stada. Potem to, co udało się uratować i zostało przeniesione tutaj, traciliśmy kilka tygodni później, bo tak jak widzisz tutaj pod ogrodzeniem podkopały się dzikie psy i następnie przekopały się również do kurnika i wydusiły całe stado kur, więc w ciągu jednej nocy straciliśmy wszystkie nasze kurki, no i to był cios naprawdę prosto w serce i prosto też w taki, powiedziałbym, silnik napędzający nasze siedlisko i byliśmy kompletnie tym załamani, bo to jest tak, że zaczynasz dzień. Każdego dnia wcześnie rano wstawałem po to, żeby otworzyć kury, wypuścić je, dać im zielonkę do jedzenia, dać im świeżą wodę i jesteś, wiesz, pełen energii, bo masz kolejny dzień, to będzie nowe wyzwanie, kolejny super dzień w twoim siedlisku i przychodzisz i dzieje się coś takiego i jesteś kompletnie bezsilny. I musisz, jakby rozpadasz się na kawałki i musisz się pozbierać po to, żeby zupełnie inaczej przeżyć ten dzień, niż to sobie zaplanowałeś. Ktoś może powiedzieć, ojejku, no tak, stracił kury, to się dzieje w wielu miejscach, w wielu gospodarstwach i co z tego, takie jest życie, ale no nie wiem, ja jestem na tyle, wiesz, wrażliwym człowiekiem, że mnie coś takiego bardzo głęboko porusza. No bardzo dużo tych kur odchowaliśmy sami przy użyciu inkubatora, udało nam się skutecznie dołączyć do stada, zostały zaakceptowane przez kwoki. Kwoki już wyprowadzały lęgi we własnym zakresie też. Już byliśmy tacy ucieszeni, że jakby wszystko się fajnie udaje, fajnie spina i kury nam dostarczają bardzo dużych ilości kompostu, na bazie którego uprawialiśmy warzywa, więc no to był taki element, który naprawdę napędzał nasze siedlisko, dawał nam niezwykłe przyspieszenie, jeżeli chodzi o produkcję kompostu chociażby. No i dodatkowo jeszcze super smaczne, zdrowe, organiczne jaja. Ja sobie nie wyobrażam już kupowania jaj w sklepie. Jest to dla mnie wręcz odrażające, bo tak bardzo przyzwyczaiłem się do smaku tych naszych jaj, które, wiesz, wiemy, że kury jadły to, co znalazły tutaj w ogrodzie leśnym. Nie były dokarmiane żadną sztuczną paszą ani niczym takim. Nie były faszerowane hormonami wzrostu. No i w ciągu jednej nocy to wszystko straciliśmy. A do tej pory mieliśmy już blisko rok czasu kury trzymane w takich warunkach, które ewidentnie się sprawdzało wszystko, wiesz. Nie mieliśmy żadnych ataków ze strony innych zwierząt, poza jakimiś tam niewielkimi próbami lisów. No ale dwa psy były na tyle zdeterminowane, że udało im się sforsować wszystkie te zabezpieczenia, czyli podkopały się najpierw pod siatką, a potem przekopały jeszcze drugi podkop do kurnika, no i stała się tragedia. Przyznam, że od tamtej pory nie byłem w środku, wiesz, nie byłem w stanie się przełamać, żeby wejść tam do środka i teraz robimy to pierwszy raz, więc no, jest to taka sytuacja, która nadal jest, wiesz, we mnie żywa. No można się skupić na tym, żeby jakby nie myśleć o tej tragedii, można się skupić na tym, co widzimy, co się stało, wiesz, z glebą po kurach. Co tutaj odrasta gwiazdnica, to jest bardzo popularna roślina, w większości uznawana też jako chwast, ale to jest roślina jadalna i mamy tutaj koniczynę, której nigdy żeśmy nie wysiewali, a ona się jakoś pojawiła. Prawdopodobnie dawaliśmy ściętą koniczynę kurom jako dodatek paszowy i być może tam się zaplątało kilka nasion i z tych nasion wyrosła koniczyna, która tutaj teraz rośnie. No jeszcze zostały pióra. No to jest
to jest trudny moment, widzisz, ale zobacz, jaka tu jest teraz gleba. To jest w ogóle coś niesamowitego. To jest to, co dawały nam kury. To jest właśnie ta grzyzna gleba, która została zrobiona z naszego piasku w ciągu niecałego roku, wiesz, kiedy kury tutaj urzędowały. I one nie były tutaj na stałe, spędzały tutaj tylko noc. I w ciągu dnia wypuszczaliśmy je na teren jadalnego ogrodu leśnego, tak żeby mogły sobie pojeść różnych roślin, różnych nasion, wyjadać różne owady, które też są po części szkodnikami naszych upraw, więc pomagały nam jednocześnie chronić te nasze uprawy właśnie przed szkodnikami, a z drugiej strony to dawało im bardzo zróżnicowaną dietę, przez co jaja, które od nich dostawaliśmy, były tak bardzo odżywcze i tak smaczne, bo to wszystko jest bardzo ze sobą powiązane. Jeżeli kura dostaje złej jakości paszę, bardzo taką, wiesz, syntetyczną, to też nie możemy się spodziewać, że ta pasza będzie dobrze wpływała na ich zdrowie i że będzie dawała nam bardzo dobrej jakości jaja i mięso. Natomiast jeżeli ta dieta będzie bardzo zróżnicowana, czyli zmniejszymy udział paszy treściwej na rzecz tego, co kury we własnym zakresie mogą zjadać, czyli zielonka, chwastów, ziół, traw, wszystkie nasiona, które kury zjadają i owady, którymi się żywią, to nagle mamy bardzo zbilansowaną dietę, bardzo dobrą dla kur, a tym samym przekłada się to na jakość jaj i mięsa, które od takich kur dostajemy. Bo oni byli tam, kiedy to wszystko wydarzyło, tak? Tak, no widzisz, tak jak mówię, tutaj nie było nic ruszane. Tędy pies się dostał, zobacz, że leży mnóstwo piór. No to jest taka sytuacja, gdzie wiesz, wszystko zwalnia dookoła ciebie i jesteś w takim szoku, że nie wiesz w ogóle, jak to jest możliwe, żeby dwa psy były w stanie rozszarpać, wiesz, 50 kur, małe pisklaki. No to są rzeczy straszne, wiesz, to na pewno nie warto tego pokazywać, ani za bardzo o tym opowiadać, bo to są rzeczy okrutne. I jesteś w szoku, że coś takiego się wydarzyło tak szybko, tak nagle, jakby w momencie, kiedy pracujesz z takimi kurami, żyjesz z nimi, dbasz o nie przez rok czasu i jesteś też zżyty z tymi zwierzętami. To są, wiesz, my nie zabijaliśmy naszych kur na mięso, one były częścią naszego siedliska, to były nasze przyjaciółki, więc tym bardziej jest to bolesne, nie? Że kurczę, no jedno niedopatrzenie i ponosisz takie konsekwencje, nie? Że tracisz po prostu wszystko. Masz taki potok myśli w głowie, czego nie dopatrzyłeś, co zrobiłeś nie tak, że to się wydarzyło. Wiesz, idziesz krok po kroku, zastanawiasz się, jak do tego doszło, czy mogłeś zrobić coś lepiej, co sprawiło, że ta sytuacja akurat się stała wtedy, a nie innego dnia i szukasz jakiejś odpowiedzi. To jest taki chaos i natłok wszystkiego, że po prostu jesteś zamrożony w pewnym sensie, no nie? I jednocześnie masz takie poczucie bezsilności, wiesz, jakby ja się czułem słaby. Ja czułem się tak słaby, że jakby nogi się pode mną ugięły, jak to zobaczyłem i w pewnym momencie po prostu straciłem całą energię nagle, wiesz. No tak, bo powiedziałeś mi, że to był taki moment, kiedy myślałeś, że nie chcesz być rolnikiem już po tym. Tak, to ja bardzo to przeżyłem i no, miałem taki punkt załamania, że stwierdziłem, że dobra, rzucam to wszystko i nie mam już chęci, żeby jakby ponownie wchodzić w te tematy. Natomiast no, z biegiem czasu otrząsasz się z tego, wiesz, i starasz się to jakoś zracjonalizować, spojrzeć na to w inny sposób, wyciągnąć konsekwencje, wyciągnąć wnioski, wyciągnąć z tego typu doświadczeń naukę i to jest trochę tak, że budujesz siebie od nowa po takiej traumie i stawiasz jakby sobie nowe pytania i zaczynasz też inaczej o tym myśleć. Jakby myślisz sobie, że aha, odhaczyłem z listy siatkę, odhaczyłem z listy pastuch elektryczny, odhaczyłem z listy to, tamto, siamto. Powinienem mieć w 100% zabezpieczone kury, a jednak zdarza się coś, co wiesz, gdzieś tam nawaliło, zepsuło się i nagle korzysta z tego drapieżnik. Wykorzystuje twój słaby punkt, twój słabszy moment, to, że o czymś zapominasz albo, nie wiem, masz zły dzień i nie masz energii do tego, żeby pewne elementy systemu dopilnować w odpowiedni sposób. I wtedy drapieżniki są bardzo cwane i to są wyspecjalizowane organizmy w zabijaniu. To trzeba sobie otwarcie powiedzieć. One w ten sposób zdobywają pożywienie. To jest ich jedyna metoda, żeby się najeść. To, co ja myślę, że jest ciekawe, jest tak, że no, jesteś nauczycielem, no, chcesz pokazać inne osoby, jak prowadzić taki typu farm i jeżeli to może wydarzyć u
u was i na twój farm, no to może wydarzyć wszędzie. Nigdy nie możesz być 100% pewny, że wprowadzane przez ciebie rozwiązania w każdym kontekście zadziałają dokładnie tak samo. Wystarczyła jedna noc i to pokazało nam, że jednak musimy jeszcze mocno popracować nad infrastrukturą, która umożliwi nam wprowadzenie zwierząt jako tego nieodłącznego elementu naszego osiedliska. Dlatego też no, z takim ciężkim bólem serca, ale jednak stwierdziliśmy, że nie będziemy mieli kur w najbliższym czasie, do momentu, kiedy nie naprawimy tej infrastruktury i nie będziemy 100% pewni, że zrobiliśmy to naprawdę na 200% normy, po to, żeby nie zdarzyło się to już nigdy więcej. Okej, ale myślę, że dużo osób po taki typu traumę powiedziałby, że może po prostu nie warto mieć kury i czy kury są aż tak ważne do procesu permakultury, czy ich obecność jest tak konieczna. Zawsze będzie takie myślenie, o, może wydarzyć kolejny raz. Jasne, że tak. No, jakby nie możemy tego wykluczyć na 100%. Natomiast no, jeżeli patrzymy na to, jak funkcjonowało nasze gospodarstwo przez tych kilka pierwszych lat bez kur i jakie duże postępy zrobiliśmy w pracy z glebą w ciągu jednego roku, kiedy kury były obecne, to myślę, że ten wysiłek, który wkładamy w to, żeby te kury ochronić i zapewnić im bezpieczeństwo, jest absolutnie wart tego, co one robią tutaj w naszym siedlisku i jak szybko regenerują glebę. No bo wiesz, zobacz, żebym ja mógł zrobić w ciągu jednego roku 10-15 centymetrów takiej gleby, to musiałbym mieć ciągnik, przerzucarkę do kompostu i nie zajmować się niczym innym, tylko robić kompost i rozwozić go po całym terenie. A coś takiego kury robią przy okazji. Przy okazji tego, jak zbierają paszę dla siebie i przy okazji jeszcze dają nam świetnej jakości jaja. Więc nie wyobrażam sobie żadnej maszyny, ani innego rozwiązania, które mogłoby zastąpić kury, czy drób, czy obecność zwierząt w siedlisku, żeby tak szybko zregenerować glebę. Dopóki nie spróbujesz, to się nie przekonasz. I to nas utwierdziło w przekonaniu, że na pewno kury tutaj wrócą, ale już w zupełnie innym otoczeniu i zupełnie inaczej zabezpieczone przed atakami drapieżników. Jesteśmy cierpliwi, pracujemy nad tym, mamy już obmyślone projekty mobilnych kurników, które dużo lepiej będą chroniły kury przed atakami drapieżników i pozwalały im jednocześnie dalej przemieszczać się po terenie naszego siedliska i kury będą nadal mogły robić to, w czym są najlepsze, czyli wyjadać nasiona, zjadać szkodniki. Będziemy na pewno wykorzystywali siatki elektryczne, których elektryzatory będą zasilane z fotowoltaiki mobilnej. Także to jest rozwiązanie, które sprawi, że one będą cały czas chronione, a akurat psowate są bardzo wrażliwe na lekki psztyczek w postaci, wiesz, szoku elektrycznego i to jest bardzo skuteczne narzędzie, które te drapieżniki będzie odstraszało. Więc miejmy nadzieję, że będzie już naprawdę skuteczne i pozwoli nam współpracować z kurami nad regeneracją gleby i zapewni im trwałą obecność w naszym siedlisku. To jest pierwszy dzień, kiedy otworzyłem furtkę i weszliśmy do środka, także... A jak się czułeś, kiedy wsiadłeś? No brak mi jest, wiesz, tych kur. Brak mi ich zachowania, obserwowania tego, jak te zwierzęta ze sobą współżyją. To jest bardzo skomplikowana społeczność, jaką tworzą kury, wiesz, cała hierarchia osobników w stadzie, to w jaki sposób kogut opiekuje się tymi kurami, jak on, wiesz, alarmuje, jeżeli zobaczy jakieś zagrożenie. To jest cała struktura dźwięków, jakimi się komunikują te kury i jeżeli żyjesz każdego dnia z tymi zwierzętami, to uczysz się tego języka. I potem nagle jakby coś ci to odbiera i już nie masz tego, wiesz, nie słyszysz tego gdakania, nie słyszysz tego piania koguta zaraz o świcie. Tracisz to wszystko i tracisz też część siebie w ten sposób, że no to jest część ciebie, nie? Jeżeli dbasz o te zwierzęta każdego dnia, żyjesz z nimi i obserwujesz je, no to w jakimś sensie się też bardzo mocno zżywasz emocjonalnie i to jest coś, co chyba nie jest do odbudowania. Jakby drugi raz się to samo nie wydarzy. To będzie już inna relacja, inny rodzaj relacji, wiesz, z tymi nowymi kurami, które będziemy chcieli tu mieć. Myślę sobie, że my nie lubimy tego typu doświadczeń, bo to jest bardzo bolesne dla nas, ale śmierć jest częścią natury. I to uczy pokory niesamowicie. I uczy
tego, że nie zawsze, wiesz, są pszczółki, kwiatki i piękne słoneczko, ale są też dni pochmurne, dni, kiedy nie masz siły, kiedy jesteś chory, zmęczony, kiedy drapieżnik zje ci całe stado twoich kur i nic z tym nie możesz zrobić. I możesz tylko pozwolić, żeby to doświadczenie cię wzbogaciło o nowe przemyślenia, dało ci lekcje po to, żeby, wiesz, lepiej działać, lepiej funkcjonować, lepiej zrozumieć ten lokalny ekosystem. I myślę, że jakby patrząc z perspektywy czasu, to te wydarzenia są właśnie po to, żeby pozwolić nam lepiej zrozumieć zarówno tą jasną stronę permakultury, jak i trudy z tym związane. Wiesz. I to nie jest tylko sielanka, to nie jest tylko robienie filmów na YouTube, gdzie mówisz o tym, jak świetnie rośnie ci sałata, czy jakie piękne cukinie zebrałeś. To jest cała prawda prosto w oczy, gdzie błędy i potknięcia się zdarzają i trzeba po prostu z tego wyciągać lekcje.